What? That's my house! Cześć, z tej strony Libra z GameOnly.pl, a gra, na którą właśnie patrzycie, to Trident's Tale w wersji na PC. Produkcja pojawi się również na PlayStation 4 i 5, Xboxach One i Series oraz Nintendo Switch. Dzięki uprzejmości wydawcy miałem możliwość zapoznać się z wersją poglądową i śpieszę do Was z wrażeniami z tego Black Flaga dla przedszkolaków. Zacznijmy od fabuły, która wrzuca nas w skórę Ocean, młodej, aspirującej piratki. Podczas krótkiego wprowadzenia wyspę, na której mieszka dziewczyna, atakują nieumarli korsarze, wyrwani żywcem z klątwy Czarnej Perły. O ile nam udaje się zbiec na pokładzie statku, który stanie się głównym narzędziem naszych rozbojów, tak znacznie mniej szczęścia ma nasz przyjaciel, którego najeźdźcy porywają. Odbicie go z rąk martwych parszywców jest głównym motorem napędowym historii. Jak się okazuje, cała draka, w którą zostaliśmy wplątani, wynikła z faktu, że poszukują oni legendarnego trójzęba burz, który naturalnie staje się obiektem również naszego zainteresowania. Wyruszamy zatem na przygodę, podczas której rozprawimy się z zastępami mniej lub bardziej żywych wrogów, a pokład naszej łajby wypełni gromadka kolorowych towarzyszy. Największym problemem w kwestii fabuły jest sposób jej przedstawienia. Czuć, że obcujemy z produkcją skierowaną do młodszego odbiorcy i może to przeszkadzać. Odnoszę wrażenie, że twórcy przesadzili z tym, jak infantylne są dialogi i przerywniki filmowe, bo reszta gry już taka prosta nie jest. Tak jakby zespół odpowiedzialny za scenariusz dostał zadanie stworzenia czegoś dla grupy odbiorców PEGI 7, ale ci od gameplayu PEGI 12, no może 10. That's not a question. Is there even a brain among all those bones? Pod względem rozgrywki dzieje się tutaj zaskakująco dużo. Na lądzie możemy eksplorować i szukać skarbów. Nie zabrakło też sporej liczby zagadek środowiskowych, które potrafią zaskoczyć pomysłowością. Nie są trudne, ale nie prowadzą nas za rączkę do ich rozwiązania. Podczas zwiedzania zbieramy masę porozrzucanych dookoła śmieci, które przydadzą się do wytwarzania nowego ekwipunku dla naszej protagonistki oraz ulepszeń dla statku. Co i rusz wplątujemy się też w starcia, podczas których zarówno my, jak i oponenci posługujemy się bronią białą, palną oraz magią. Za specjalne, magiczne umiejętności odpowiadają towarzysze, których rekrutujemy do naszej załogi. Nie biegają za nami na lądzie, ale każdy z nich ma drzewko rozwoju, w które możemy zainwestować, aby ulepszyć zdolność do nich przypisaną. Możemy z niej korzystać również przemierzając ocean na pokładzie naszej łajby. Walka morska przypomina system, który Ubisoft zaserwował nam w Black Flag. Strzelać da się w 4 kierunkach, korzystając z przypisanych do nich dział, ale niestety zabrakło możliwości taranowania innych statków i abordażu. Bardzo przeszkadzają mi drewniane animacje wszystkich naszych działań. Skacze się tutaj niezwykle nieprzyjemnie, chociaż platformowych elementów jest masa. Poruszanie się wymaga wielu szlifów, bo obecnie zabija przyjemność płynącą z eksploracji. Równie sztywna jest walka. Mamy cios lekki i silny, do tego unik, strzał z broni, a nawet kilka zróżnicowanych umiejętności, z jakich możemy skorzystać podczas potyczek. Brakuje mi możliwości blokowania, ale i tak jest tego całkiem sporo. Niestety toporność animacji zabiera cały smak temu aspektowi gry. Starcia zamiast bawić, stają się przykrym obowiązkiem. Grafika jest ładna i kolorowa, ale poziomem daleko jej do dzieł Pixara. Najbliższym skojarzeniem są chyba telewizyjne animacje 3D skierowane do młodszej widowni. Niby nie jest brzydko, ale wszystko tutaj wygląda okropnie plastikowo. Największym mankamentem w kwestii oprawy okazał się dla mnie ocean, który jest niesamowicie wręcz płaski. To gigantyczna, zapętlona, nudna tekstura. Taka woda w grze, gdzie pływanie na statku jest jednym z filarów rozgrywki, to niewybaczalne zaniedbanie. Wielkim rozczarowaniem jest strona dźwiękowa produkcji. Muzyka grająca w tle zlewa się w jedno i irytuje, zamiast wprowadzać nas w piracki klimat. Jedynym utworem, który przez moment brzmiał jako tako, był cover morskich opowieści. Ale nawet to udało się zepsuć, bo znajome rytmy zaraz zastąpione zostały beznadziejną aranżacją. Moje wstępne wrażenia z Trident's Tale mógłbym podsumować tak. Nie chce mi się w to dalej grać. Uwielbiam pirackie motywy, ale całość jest jednak zbyt infantylna jak na mój gust. Zawartości jest tutaj całkiem sporo. Mamy wiele wysp, które możemy eksplorować i szukać poukrywanych na nich skarbów. Jest olbrzymi ocean, na którym dzieje się bardzo dużo i nie brakuje okazji do morskich bitew. Tylko że co z tego, skoro ta gra... Nie ma luzu. Rusza się jak wóz z węglem. A przydałoby się trochę polotu i finezji.
takim smutnym jak Jeżeli twórcy poprawią płynność działań naszej bohaterki, mógłbym rozważyć zarekomendowanie tej produkcji jako ciekawej propozycji dla młodszych odbiorców. Niestety, w obecnym stanie wydaje mi się, że będą się przy niej jedynie irytować. Serdeczne podziękowania dla wszystkich wspierających grupę Godlike'a. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Trident's Tale. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!